dominacji. Tak naprawdę od dziesiątek lat chodzi dokładnie o to samo. My jesteśmy tu przy tej barierze, która chroni Polskę i Europę przed wojną hybrydową wypowiedzianą przez Białoruś i Rosję, przed nielegalną migracją. To nie jest żadna migracja, to są zorganizowane przez Łukaszenkę i Putina i ich służby grupy ludzi, których zadaniem jest fizyczne atakowanie polskiej i europejskiej granicy. Ale rozmawialiśmy dzisiaj także o innych instalacjach na granicy polskiej, a więc także na granicy europejskiej, o tarczy Wschód, która ma bronić Polski i Europy przed ewentualną rosyjską agresją. Tak jak 45 lat temu, tak i dzisiaj Polska, Polacy biorą na siebie, i to z pełnym przekonaniem, to wielkie zadanie, jakim jest utrzymanie, wtedy zdobycie, dzisiaj utrzymanie niepodległości, ale także bezpieczeństwo i niepodległość całego zachodniego świata. Zagrożenie wówczas ze strony Związku Radzieckiego, dzisiaj ze strony Rosji, ma ten sam charakter. Wojna toczy się niedaleko stąd. To miejsce ma dodatkowy ładunek symboliczny. Jutro obchodzimy rocznicę wybuchu najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej. To niedaleko stąd niemieckie wojska, hitlerowskie wojska spotkały się w braterskim uścisku z sowieckimi wojskami. Wtedy, kiedy napadły Niemcy i Rosja na Polskę i wtedy, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa. To miejsce uczy nas wszystkich, czym jest solidarność, czym jest zdrada, co znaczy bezpieczeństwo, jak bezcenna jest wolność i niepodległość i jak ważne jest, abyśmy dzisiaj jako Unia Europejska, jako NATO, jako cały Zachód wyciągnęli lekcje z tych polskich doświadczeń. Żeby cały świat wyciągnął lekcje z tej historii solidarności, z tej tragicznej historii, która miała tutaj tak spektakularny charakter, żeby cały świat, widząc nasze przygotowania, nasz wielki polski wysiłek do tego, aby zatrzymać zagrożenie ze wschodu, żeby cały świat się tym też adekwatnie przejął. Nie ma mowy i wojna ukraińska i ostatnie tygodnie i dni pokazują to bardzo wyraźnie, że żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z Putinem i agresywną Rosją nie prowadzi do sukcesu, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Polska, Europa, NATO, Stany Zjednoczone muszą znowu, tak jak kiedyś, tak jak 45 lat temu czuliśmy wsparcie całego Zachodu, kiedy powstawała Solidarność, muszą także dzisiaj być bardzo twardzi, zdecydowani, solidarni wobec tej kolejnej wersji imperium zła. Dosyć ustępstw. Musimy być twardzi i dobrze do tego przygotowani. Polska dobrze się przygotowuje, a Unia Europejska i osobiście Pani Przewodnicząca są tutaj także po to, żeby znaleźć argumenty, żeby przekonać wszystkich w Europie, że ta granica to jest granica, której musimy strzec, w którą musimy inwestować, także europejskie pieniądze. Dzisiaj nie jest to może najlepsze miejsce i najlepszy moment, żeby mówić o pieniądzach, ale cieszę się, że programy obronne, programy dotyczące produkcji zbrojeniowej, programy dotyczące kooperacji państw członkowskich Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obronę granicy i terytorium, że one są i finansowane przez Unię Europejską i że cała Unia widzi, że tu jest to centralne miejsce, tu jest ten najważniejszy problem do rozwiązania, a więc sfinansowanie infrastruktury, wsparcie dla wysiłków zbrojeniowych państw na tej potencjalnej linii frontu. Wiem, że odwiedzasz nie tylko Polskę, że jeszcze te państwa właśnie, jeszcze nie frontowe na szczęście, ale przecież ten front jest niedaleko od nas, że odwiedzasz po to, żeby pokazać, że Unia Europejska jako całość bierze na siebie współodpowiedzialność za bezpieczeństwo granicy, za sfinansowanie wielu działań dotyczących możliwości obronnych i bezpieczeństwa europejskiej, w tym polskiej granicy i polskiego terytorium. Program SAFE, ale także inne programy europejskie to są miliardy euro. Polska liczy na bardzo poważny udział w tych programach. Aplikujemy o dziesiątki miliardów euro i mówimy o tym bez kompleksów. My nikogo o nic nie prosimy, bo w tej sprawie nikt nikomu łaski nie robi.
My w przyszłym roku zainwestujemy nasze 200 miliardów złotych w obronę, w przemysł obronny, w polską armię. Więc my poważnie traktujemy swoje obowiązki i oczekujemy od wszystkich w Europie, od wszystkich instytucji i państw równie poważnego traktowania kwestii bezpieczeństwa wschodniej granicy i tego twardego stanowiska wobec agresora i wobec Rosji. My do takiego działania jesteśmy, tak jak byliśmy, jesteśmy dziś, będziemy jutro gotowi. Dziękuję za to wsparcie. Droga Ursulo, Twoje zrozumienie tych spraw wyprzedzało wiele umysłów w Europie. Muszę to tutaj jeszcze raz potwierdzić. Nasza bardzo dobra współpraca z Komisją Europejską w czasach, kiedy jesteś jej szefową, wynika też z tego faktu, że dokładnie tak samo rozumiemy zagrożenia i szanse. I cieszę się, że Twoja obecność tutaj w tak specyficznym miejscu, jak na konferencję prasową szefowej Komisji Europejskiej, ale Twoja obecność potwierdza, że to jest dzisiaj europejski priorytet. Bezpieczna Polska, bezpieczna granica, to jest bezpieczna Europa i bezpieczne europejskie granice. Jeszcze raz dziękuję za Twoją determinację w tej kwestii, no i za te potencjalne miliardy, które będziemy lokowali w nasze wspólne bezpieczeństwo. Pani Przewodnicząca, bardzo proszę. Yes, thank you so much, Donald. Thank you very much for welcoming me here in Poland. And indeed, you are right, today is a very special day for you and your country. 45 years ago, a wind of change swept through Poland. A wind strong enough to crack the concrete of communism. Solidarność was born, as you just described, and it marked a turning point indeed, not only for Poland but for the democratic world, that set Poland on its path towards our European Union. So my warmest wishes to you and to the Polish people on this very important day. Dear Donald, I'm here today also to express Europe's full solidarity with Poland as a frontline state. For years now, you and the Polish people have been facing deliberate and cynical hybrid attacks, and I want to emphasize that Europe stands with you in all possible ways. And that is why, if we take a long-term look on our proposal of the new modern European Union budget, the next 7-year budget, we are tripling the investment in migration and border management and protection. Member states with a direct border with Russia and Belarus will receive additional European funding, because I want to emphasize again that Europe's borders are a shared responsibility. And here we are at a Polish border, but we are also at a European border, and it is a shared responsibility. We have also proposed a 10-fold increase in funding for military mobility and overall a 5-fold increase in defense investment. This is the long-term budget that has a very clear and strong focus and emphasis on defense, on military mobility and on border protection. But of course, we have to bridge the time till the long-term next budget is in place, and we need now a surge in defense investment. And that leads me to the task that we have now to fulfill. First, there's the topic of financial support. And indeed, dear Donald, it was under your presidency, the Polish presidency, that we agreed on our 800 billion euro defense investment plan. This 800 billion euros can be invested and should be invested till 2030. You helped also to fast-track the joint procurement instrument that we call SAFE. It is 150 billion euros for joint procurement to make our home stronger, to make our union more safe. And today we see the result. 19 countries have already applied for SAFE. Poland is among them. So the instrument is fully, the 150 billion euros are fully subscribed, and Poland will be the biggest beneficiary of this common investment for joint procurement. So on one hand, we have to care for our own defense posture. We can use the 150 billion of SAFE
for our own joint procurement, our own defense, strengthening of our own defense industrial base, but it can also be used to invest in the Ukrainian defense industrial base, because we know that it is for us paramount that Ukraine stays strong and that our neighborhood stays strong and protected. Then there's a second element that under your presidency we agreed, and that is the flexibility of the budget. Poland is already a top spender in Europe, but you requested the flexibility of your budget, and yes, it is granted like for other 15 member states. So it is important that we have now a surge in investment, that we invest better, that we invest together, that we invest European. And therefore, it is not only a question of financing, but it is also a question of coordination, of European approach. So that all Europeans understand now and over the next years that we need to stay consistent and determined in investing in our defense posture. We have to keep this sense of urgency because we know that Putin has not changed and will not change. He is a predator. In the last 25 years, he started 4 wars: Chechnya, Georgia, Crimea, and the full-blown invasion in Ukraine. We know by experience that he can only be kept in check through strong deterrence, and therefore we have to be coordinated, precise, and fast with the surge of our defense posture in the European Union and specifically in the frontline state. That is the reason why in the next weeks we will prepare a roadmap how to invest the additional defense money in the European Union in our defense posture. We will analyze the gaps we have in the European Union and how to fill them by 2030 with targets, with milestones, because only what gets measured gets done. And we will discuss this in the European Council, informal European Council, at the beginning of October under the Danish presidency. Let me finish my statement with a wider view to our neighborhood, and that is the security guarantees for Ukraine. Indeed, as we understand that we have to be strong in our defense posture here, that we have to invest in the protection of our borders, but also in military capabilities and in well-equipped, well-trained armed forces. The same goes for security guarantees for Ukraine. The first line of defense in Ukraine is a strong Ukrainian army. I often compare it with a steel porcupine that should be indigestible for potential invaders. The second line of defense is a multinational group, the Coalition of the Willing, with the backstop of the Americans. And then the third and most important line of defense is, of course, our own defense posture, and not to forget the work on Ukraine's membership in the European Union. Prime Minister, dear Donald, I want to thank you again for the invitation. I want to thank you for the Polish leadership in showing how courage, determination, but also knowledge about our history and what we can learn from it comes together in a very concrete action to protect not only the Polish border, but to protect a European border, thus not only protect the Polish people, but to protect the Europeans and, as you've said, the whole democratic world. Thank you so much. Thank you, Ursula. Ja tylko 2 uwagi, jeśli Państwo jeszcze pozwolicie, droga Ursulo. Jest z nami też komisarz do spraw obrony, Andrius Kubilius, nasz serdeczny przyjaciel. Znamy się od wielu, wielu lat w czasie Twojej litewskiej aktywności politycznej i teraz europejskiej. Zawsze byłeś rzecznikiem naszej bliskiej współpracy na rzecz obrony. Mieliśmy zawsze też pełną świadomość, skąd płynie zagrożenie, gdzie są prawdziwi przyjaciele, także dziękuję także za Twoją obecność tutaj, zrozumiałą. Wiadomo, że musimy też koordynować, jak powiedziała Pani Przewodnicząca, współpracę wszystkich państw, które są graniczą z
tymi potencjalnymi państwami agresorami. No i druga rzecz, może Państwo nie zauważyli, ale jak tutaj zmierzaliśmy z Panią Przewodniczącą w to miejsce, otrzymaliśmy informacje i rekomendacje od ochrony, żeby jednak zrezygnować z konferencji albo przesunąć gdzieś miejsce konferencji, bo pojawili się tam białoruscy żołnierze z długą bronią. No i pytam Pani Przewodniczącej, co ona na to, czy jest gotowa jednak uczestniczyć w tej konferencji w tym miejscu i no, usłyszałem te słowa, jakie chciałem usłyszeć i dla nas tu w Polsce oczywiste. Zero ustępstw, nie ma nikt nas tutaj nie będzie straszył ani niepokoił. Jesteśmy tu po to także, żeby pokazać tę prawdziwą europejską determinację. Także dziękuję także za ten gest, on wcale nie jest taki częsty. No i przeżyliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. We go there?